Zanim wejdziemy na strome zbocza Cybowej Góry, warto zrozumieć, dlaczego ten teren jest tak wyjątkowy. Znak Natura 2000 to symbol Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych, powołanej do życia w 1992 roku. Jej celem jest ocalenie najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie. W Polsce, od czasu naszego wejścia do Unii, ta sieć stanowi fundament ochrony miejsc, w których przyroda wciąż opiera się presji cywilizacji. Wyżyna Miechowska. Pośród rozległych, żyznych gleb wyrastają wapienne wyspy, rezerwaty Cybowa Góra i Giebultów. To, co widzimy z lotu ptaka, to tradycyjna mozaika pól. Ten wielowiekowy wzór różnorodnych upraw, miec i zadrzewień to nie tylko piękny krajobraz. To przede wszystkim gwarancja zdrowia i naturalnej równowagi środowiska, które od setek lat wspiera życie owadów, ptaków i dzikich ssaków. Niestety, na stromych, wapiennych zboczach ekologiczna równowaga została zachwiana. Dawniej tętniły one życiem dzięki wypasowi owiec i kóz, które zgryzając młode pędy, nie pozwalały zarosnąć cennym, ciepłolubnym murawom. Gdy tradycyjne rolnictwo ustąpiło miejsca nowoczesnej ekonomii i masowym dopłatom, pasterze zniknęli. Pozbawione opieki stoki zaczęły błyskawicznie niknąć w cieniu inwazyjnych krzewów, a reliktowa roślinność znalazła się na skraju wymarcia. Dlatego Fundacja HORP rozpoczęła bezkompromisową batalię o nasłonecznienie. Zróżnicowany charakter zarośniętych siedlisk wymaga od nas stosowania całego arsenału narzędzi. Czasem wystarcza precyzyjna praca sekatorów lub pił akumulatorowych. Częściej jednak to żmudne, wyczerpujące fizycznie kopanie łopatami i rozbijanie twardej, wapiennej skały za pomocą kilofów. Niezastąpionym sprzętem w naszych rękach są tak zwane karczownice, wyspecjalizowane narzędzia łączące w sobie zalety ciężkiej siekiery i motyki. Używamy również dużych, klasycznych siekier. Są one niezbędne do usuwania starych pni i rozbudowanych systemów korzeniowych. To pamiątki po dawnych, powierzchownych zabiegach sprzed lat, kiedy teren był jedynie koszony i wycinany, a nie dogłębnie karczowany. Samo ścięcie rośliny to często pułapka. Gatunki inwazyjne, takie jak robinia akacjowa, w odpowiedzi na ścięcie pnia natychmiast aktywują zmagazynowaną w korzeniach energię, wypuszczając gęsty gąszcz odrostów ratunkowych. Dlatego stosujemy metody oparte na fizjologii drzew, takie jak obrączkowanie. Precyzyjnie usuwamy pas kory wraz z łykiem, nie uszkadzając jednak drewna. Drzewo nadal pobiera wodę, ale asymilaty z liści nie wracają do korzeni. Nasza praca to nie tylko walka z drewnem. Ogromnym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych jest stara, zeszłoroczna pokrywa traw. Zbijając się w gruby, nieprzepuszczalny wojłok, całkowicie odcina ona dostęp światła dla kiełkujących, rzadkich roślin. Szczególnie niebezpieczny jest trzcinnik piaskowy, ekspansywna trawa, która bezlitośnie tłumi docelową florę. Setki godzin z kilofem w ręku, tony wyniesionych gałęzi i zgrabionej martwej trawy. To wysoka cena, jaką płacimy dziś za lata zaniechania tradycyjnego rolnictwa i pasterstwa na tych zboczach. Ale efekty tej morderczej pracy są bezcenne. Spod warstwy gęstych zarośli i duszącego wojłoku, dzięki naszej determinacji, znów wyłaniają się białe rędziny. Unikalne, płytkie gleby wykształcone bezpośrednio na twardej skale wapiennej. Ich charakterystyczny, jasny kolor to zasługa wysokiej zawartości węglanu wapnia, który sprawia, że odkryte podłoże zaczyna działać jak potężny, naturalny akumulator. Odsłonięte w wyniku karczowania rędziny błyskawicznie chłoną energię słoneczną, kumulując ciepło i oddając je roślinom jeszcze długo po zachodzie słońca. To właśnie ten biały, gorący i suchy fundament jest jedynym miejscem, gdzie rzadkie rośliny kserotermiczne mogą odzyskać swój dom. Przywracamy tu ekologiczną równowagę, udowadniając, że dzięki ciężkiej pracy ludzkich rąk najrzadsze skarby naszej przyrody mają szansę na przetrwanie dla kolejnych pokoleń.